Cześć, witam na kolejnym filmie z serii Sploty. A więc w filmie, który będzie pokazywał, tłumaczył, jak wykonać konkretny splot wichliniarski. Dzisiaj zajmiemy się takim splotem troszeczkę innym niż zawsze. Nie jest to splot podstawowy, są to sploty raczej z serii tych fantazyjnych, tych używanych rzadziej do konkretnego rodzaju koszyków. Nasz splot jest bardzo podobny do splotu pojedynczego. Wykonuje się go 3 rurkami. I co najważniejsze, potrzebujecie do niego parzystą liczbę rurek osnowy. Efektem tego splotu jest właśnie taki koszyk, gdzie jak widzicie wyraźnie widać rurki osnowy, co drugą osnowę. Te rurki osnowy u mnie są w kontrastowym kolorze w stosunku do rurek, którymi wyplatałam koszyk. Ale jak dokładnie to wykonać? Zaraz wszystko wytłumaczę. Zapraszam. Splot pojedynczy wykonywany 3 rurkami. Przygotowałam tutaj kosz z wykorzystaniem podwójnych rurek osnowy. Wyplotłam sobie rand, taki brzeg, wykonany właśnie zwykłym potrójnym splotem. Oczywiście rurki w kontrastowym kolorze. I co najważniejsze, ten splot musi mieć parzystą liczbę rurek osnowy. W moim przypadku tych rurek jest aż 24 podwójnych, czyli w sumie 48 rurek, ale 24 osnowy będziemy wykorzystywać, czyli dosyć gęsto. Co jeszcze? Splot bardzo ładnie wygląda wtedy, kiedy rurki osnowy są w innym kolorze niż rurki, którymi wyplatamy. Od czego zaczynamy? Oczywiście od zahaczenia 3 rurek, którymi będziemy wyplatać w dowolnym miejscu o 3 kolejne rurki osnowy. Włożyłam te rurki, przygotowywałam do wyplatania. I teraz przy normalnym splocie z 3 rurek panuje zasada, że zaczynamy wyplatanie rurką, która jest najbardziej z lewej strony. A tutaj wręcz odwrotnie. Tym razem obowiązuje nas zasada, że pleciemy rurką, która jest najbardziej z prawej strony. Od niej zaczynamy, to będzie moja rurka 1, środkowa to będzie rurka 2 i rurka, która jest najbardziej z lewej strony, to będzie rurka numer 3. Rurką 1 wykonuję taki ruch, jak zwykle wykonuje się przy splocie pojedynczym, czyli zahaczam ją o następną parę rurek osnowy. Jeśli przechodziła z przodu, to zahaczam ją z tyłu rurek. 1 wypleciona. Zabieram się za rurkę numer 2, czyli tą, która była w środku i robię z nią dokładnie to samo. Czyli przechodzi przy tej osnowie z przodu, a więc muszę ją zahaczyć o kolejną osnowę, która jest z prawej strony, od tyłu. I to samo wykonam z rurką numer 3, czyli tą, która jest najbardziej z lewej strony. Też zahaczam o kolejną osnowę, przechodziła z przodu, przejdzie teraz z tyłu. Czyli wykonałam tak jakby 3 ruchy splotu pojedynczego. Obracam sobie koszyk i robię dalej. 1, 2, 3. 3 ruchy. 1, 2, 3. Nie wiem, czy to już widać, jak zaczyna układać się wzór po kilkunastu rządkach. Powoli, wyraźnie wyodrębniły się dwa takie rodzaje splotu, tutaj na ściance. Co drugiej parze rurek osnowy ten splot wygląda jak zwykły splot, prawie że ósemkowy, dosyć ciasny, dosyć mocno zakrywający rurki osnowy. A co drugie rurki osnowy, czyli powiedzmy w parzystych, wygląda on właśnie tak. Natomiast w tych nieparzystych pojawia się wyraźnie rurka osnowy na wierzchu z uwidocznionym kolorem. Ta część zakryta, ta część gęsta jest tam od środka kosza. To dokładnie będzie widać wtedy, kiedy wyjmiemy nasz wzornik i zobaczymy ten koszyk w pełnej krasie. Ale póki co ja dorobię jeszcze
tym samym sposobem, cały czas tak samo plotąc jeszcze kilka rządków, żebyście mogli zobaczyć efekt końcowy na ściance naszego koszyka. Splot wykonywany tak jak splot pojedynczy, 3 rurkami, zaczynając go od rurki, która jest najbardziej z prawej strony. Splot musi, do uzyskania takiego efektu, musi być wykonywany przy parzystej liczbie rurek osnowy. Proszę bardzo, w miejscach, w których koszyk przybierał ten wzór, gdzie jest takie ażurowe miejsce, widać wyraźnie rurki osnowy. W środku, w tym miejscu, one są jak najbardziej gęste, czyli naprzemiennie. Jeżeli tu jest ażurowo, w środku będzie gęsto, jeżeli tu jest gęsto, w środku będzie ażurowo. Bardzo ciekawa propozycja dla osób, które chcą wyeksponować kolorystycznie rurki osnowy i w jakiś sposób podkreślić ten pojedynczy splot. Mam nadzieję, że Wasz koszyk wyszedł przepięknie, że udało Wam się załapać ideę tego splotu 3 rurkami. Splotu, który może być wykorzystany w bardzo fantazyjnych koszykach, wtedy kiedy chcecie wyodrębnić kolor rurek osnowy. Dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam na kolejne filmy z serii Sploty, a także do subskrypcji mojego kanału, do oglądania, do uczenia się i do lajkowania. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.